Witam wszystkie koleżanki i kolegów przy nowym filmie. Po długim czasie przerwy nagrywania spróbuję coś nowego powiedzieć, pokazać, jak minął sezon lotów dorosłych i młodych. Po prostu sezon był taki, można powiedzieć, w miarę udany. Za wyjątkiem jednego przypadku, gdzie został nam zegar nieuznany na pierwszym locie, bośmy mieli źle nastawiony zegar satelitarny. Ale takie rzeczy się zdarzają, idzie to wszystko przeżyć spokojnie. Ważne, że sezon w miarę się udał. I chciałem kolegom pokazać, że zmieniłem po prostu miejsce dla gołębi młodych. Pobudowałem nową, taką większą wolierę, gdzie będą teraz młode gołębie. One tu będą miały 38 stanowisk tylko. I teraz na obecną chwilę są dorosłe tegoroczne gołębie tu przełożone. I tak muszą siedzieć, aż będą nowe fachy zrobione w tym miejscu, gdzie one miały wtedy już leciały w tym sezonie jako młode gołębie. Tam będzie zrobione 16 fachów i będą lotowane roczne samce ze starymi samicami, dwuletnimi. Po prostu zaczynam jakby otworzyć od nowa drużynę, bo z góry, z tego strychu tam schodzę z tymi gołębiami, a to nie ma najmniejszego sensu przenosić starych gołębi w inne miejsce, bo one tak nie dałyby z siebie jakiegoś wielkiego efektu. I tak to pokrótce wygląda. Tu jeszcze mogę pokazać. One mają takie założone prowizoryczne kosze, żeby wychodziły na świeże powietrze tutaj i żeby słońca miały trochę. Tu są samiczki, tam są samce. Tu są samiczki te dwuletnie i roczne do lotowania, a tu są samczyki roczne. Te niebieskie tam są pstre, to są roczne, a tu mam 18 będzie dwuletnich samczyków. Możesz wejść sobie tak, o tak, na dwuletnich samczyków, które będą miały roczne samice i będzie się tworzyła nowa drużyna z tego miejsca. O tyle jest dobrze, że wszystko jest na niskim podejściu, nie trzeba wychodzić po schodach. Tak, dla mnie to będzie bardzo dobre rozwiązanie. I uważam, że najwyższy czas nam, żeby już gołębie mieć na dole, a nie chodzić po tych schodach i męczyć się. Także może coś z tego dobrego wyjdzie. Mamy lekką zimę, słońce nam prześwituje, nie jest źle. Teraz pójdziemy do mojego takiego pomieszczenia, gdzie pokażę parę gołąbków i porozmawiam na temat mojego utrzymywania gołębi, w jaki sposób je prowadzę. No i może już efektów wielkich nie będzie, ale zawsze tą swoją satysfakcję mam, że sobie robię to po swojemu i po prostu bez jakichkolwiek środków dopingujących, jak to niektórzy mówią, bo to guzik prawda jest. Pewnie, że coś tam gołębiowi trzeba pomóc, ale o gołębie trzeba przede wszystkim dbać. Nawiązując do tej wcześniejszej wypowiedzi odnośnie sezonu w 2021 roku, powiem kolegom w ten sposób, że jednak jest różnica, jeżeli gołębie nie są lotowane jeden sezon. Jednak one mają problem się rozkręcić, trzeba by było je wozić na treningi, nie każdego na to po prostu stać.
i trzeba mieć dobrą kondycję, żeby to łapać, wozić, bo wtedy te gołębie by może lepiej zaczęły lotować. Ale ogólnie mówiąc, te gołębie dość pomału się rozkręcały i na przyszły rok, jak dożyje człowiek, to już nie zostawię rocznych gołębi nielotowanych i no będę lotował rocznymi gołębiami tak samo, ze względu na to, że to się będzie budowała od nowa drużyna, bo tych starych gołębi zostało już niewiele. Zostawiłem tylko 12 samczyków, które zostały na starym miejscu ze względu na to, że je nie będę przenosił i te 12 gołębi to jestem w stanie znieść na każdy lot. Teraz przedstawię tylko 3 te samczyki, które były lotowane na dalekie loty. No ogólnie wszystkie loty były wkładane. Tu jest taki niebieski samczyk z tej linii tego samczyka 3404. On pochodzi z siostry tej lotniczki w tym roku 1966. To jest od Wojtka Handerka i on zrobił 7 konkursów, 2 razy bodajże spudłował, ale był z pierwszego Mindenu był pierwszy, a z drugiego Mindenu był tego ciężkiego drugi. Także obydwa zagraniczne loty dobrze zrobił. Gołąb w dobrej kondycji. Mam nadzieję, że na przyszły sezon poleci dużo lepiej. Tu mam samczyka też takiego z tych samych gołębi, no troszkę barwa jest ciemniejsza, bo pochodzi z tych, bo one są połączone z tymi brożmanami, a te brożmany to były ciemne gołębie i jego siostra z tej pary była w Niemczech, tam na Bawarii, jedna z lepszych rocznych gołębi 2 lata temu bodajże. On też, ten samczyk, był wkładany z 9 razy, 8 konkursów zrobił, ale siadał najdalej 3 na gołębnik. Z tym, że on teraz, jakby powiedzieć, będzie 3-latek, będzie ten gołąb latał już cały program, wszystkie loty zagraniczne. Tu mam jeszcze, chciałem pokazać takiego fajnego gołąbka nabytego od kolegi Kozi Brody Pawła z Niemiec, tam z Bawarii. To jest gołąb DV 392. Ten gołąbek bardzo dobrze po prostu w tym roku leciał, że on zawsze przychodził w najgorszym przypadku 5. na gołębnik. Z pierwszego Mindenu, z tego maratonu był drugi, a z drugiego maratonu był pierwszy, 5. był na sekcję, na oddział był bodajże 20 któryś, drugi bodajże, ale od nas gołąb ze sekcji takiego kolegi Smazy był pierwszy gołąb na oddział, który wykonał cały program i w ostatnim locie był jeszcze w dodatku pierwszy, bardzo znakomity gołąb u tego kolegi. Także przegrał tylko w sekcji z tym gołębiem u mnie, bo lotowaliśmy razem w jednej sekcji. Kolega Smaza bardzo dobrego ma tego gołąbka i tylko mu można pogratulować, że takie gołębie się rodzą w danym sezonie, że można na nich liczyć. Tu pokażę jeszcze parę gołębi takich, żeby nie zanudzać. Z tej linii 1909 to są gołębie od Wojciecha Handerka.
To są już gołębie z 18 roku i można powiedzieć, na tych gołębiach można jakby powiedzieć mieć do nich zaufanie. O, te gołębie się na obecną chwilę sprawdziły dobrze. To jest jeden samczyk. Tu będzie drugi samczyk, też z 18 roku. Bardzo fajny gołąb. To one mają tych przodków, tego 85, tego Janssena oryginała, co świętej pamięci Adam Handerek kupił od Janssenów. To są gołębie naprawdę o bardzo dobrej budowie i są w stanie pokonywać wszystkie loty, jak są dobrze prowadzone. Te gołębie mają jeszcze taką fajną cechę, że mają jasne takie brzuchy. Czasem wychodzą niebieskie z białym lotkiem albo pstre. Tu mam jeszcze jednego z tych gołębi. To on jest już też z tych samych, z tego 1909 i no tu jest wprowadzony. Matka jego była Desmet Matias. To też świętej pamięci Adam Handerek przywiózł z Niemiec. Przywiózł tego Belga. Też fajnie gołąb zbudowany. Jakby powiedzieć, mam uchowane już kilkanaście tych gołębi. Także to jest gołąb z 15 roku. I tu jest jeszcze gołąbek też z tej linii 1909 i z tego lotnika 5,5 tysiąca, co miał 9 konkursów 5,5 tysiąca. To są gołębie o bardzo dobrej budowie, umięśnione. Także teraz fajnie wyglądają, okrągłe są, bo taka pora na to jest. I także tu jeszcze pokażę takie. Mam takie uchowane 4 młode, późne, bo tam ja nie chowałem, to będzie samczyk, to jest syn tej lotniczki mojej, co była najlepszą samicą w oddziale 5000, z tego 16-20 od Handerka, z tego olimpijczyka. Taki późny jest, po sobie jest ino popierzony, fajny gołąbek, samczyk będzie. I tu jeszcze jest jeden też taki, to jest z gniazda. One będą, to będzie może albo samiczka, bo to jest późne. 2 są zostawione, ale tylko zostawiłem te z tych najlepszych. I tu jeszcze mam takiego samczyka, też takiego późnego. Jego matka była najlepszą lotniczką w zeszłym roku. Była bodajże 6. w oddziale, ale też jest taki późny gołąbek. I tu pokażę, takie mam parę samiczek. Tu jest samiczka. Muszę okulary ubrać. Tu jest ta samiczka, siostra tej lotniczki. Ona, tak, to jest ta 1966. Ona wydała tego samczyka, który tak leci bardzo fajnie te dalekie loty. Tak jakby w ogóle na niego loty dalekie nie działały, żeby był zmęczony. Tu jest ta samiczka z tej oryginalnej samicy od Wojtka Handerka. To ona jest 49-39. Ona pochodzi z linii 699 i taki Belgii, która ma 16 razy pierwszy konkurs. Widać, że te gołębie, one jako młode nie lotują za dobrze, żeby tam siadały czołowo,
ale jako już starsze gołębie, 2-3-letnie już lecą bardzo fajnie. Można liczyć na nie. Tu jest jeszcze oryginalna siostra. Tak, to jest ta lotniczka. Troszkę się zmięła. Też na takim samym oku jest. Jeszcze lotko ma dorasta i zmięły się troszkę w tym pudle. Ale samcami, że mnie lotował, bo były w innym pomieszczeniu i nie dało się ich tak bardzo wkładać, bo to jak gołąb jak jest przeniesiony, to nie ma najmniejszego sensu go lotować. Tu mam jeszcze samiczkę taką oryginalną od Wojtka Handerka, z tego 85, z tego Jansena, z tej linii. Pomyliłem się troszeczkę, ale ona daje bardzo fajne gołębie. Mam taką podobną córkę jej. Dwie siostry są, ale no jedną pokaz. Widać takie. Młoda samica tegoroczna będzie lotowana na przyszły sezon. Wszystko wskazuje na to, że te gołębie powinny sobie radzić dobrze. Tu jest samiczka też z tych gołębi, no już pstra wychodzi z tych Brormanów z linii 1909 jako tegoroczna samica. Bardzo mocna samica będzie 2-letnia samica. Jak przejdzie program, to powinno być z tego pociecha. Tu jeszcze mam taką z najbliżej gołębi uchowanych, z tego 1909. Tą samicą nie lotuję, bo ona pokazała swoje, na co ją stać, jak była koszowana, i zostawiłem ją do lotowania. To jest ta linia tego 85, tego Jansena i 1909. Piękna samica, moim zdaniem. Ktoś, jak się orientuje, te gołębie są testowane, sprawdzają się dobrze. No i dostaje dobrego samczyka. Mam nadzieję, że jeszcze wyda fajne gołębie. To by było tyle tych samiczek. Tu pokażę tylko 3 gołębie. 3 gołębie młode, tegoroczne samczyki. Tu jest z tego wosa starego, co na wcześniejszych filmach był. To jest tegoroczny samczyk, a matka jego jest oryginalna. Zaraz tu powiem. Jest oryginalna od Prange Kockman z tego Ringrose 802. Te gołębie na razie nic wiele nie można powiedzieć, bo to są tylko roczne gołębie, młode, będą lotowane na przyszły rok. Nawet ma dyplom. Drugie miejsce miał z lotu Kępno ze 180 km na prawie na 4000 gołębi. 3700. To jest jeden młody, roczny samczyk. Tu jest jeszcze taki samczyk, częściowo jest z moich gołębi, część od Andrzeja Wiosny. Bardzo fajny gołąb, to jest jeszcze z tej linii Olimpia 003. Też fajny gołąbek. Tu jest taki drugi gołąbek uchowany już u mnie, tegoroczny,
ale gołębie były sprowadzone od Pawła Kozibrody z Niemiec. Matka jest Kokman, a ojciec jest DV od kolegi Pawła. Ten samczyk nigdzie nie wożony na żadne treningi zdobył 2 pierwsze miejsca z lotu Milicz, Kluczbork i okazało się, że jest 6. lotnikiem na 6000 prawie gołębi w Andrychowie, a w sekcji jest 1. Można powiedzieć, że ten gołąb jako młodek nawet nie było, jak to można powiedzieć, człowiek się tak orientuje w temacie, w tym hodowlanym, że miałem go nawet nie dawać do lotowego gołębnika, bo był jeden, się chował i ja był troszkę późniejszy i nie chciałem go dołożyć tam. Ale w końcu go zabrałem i zniosłem go i obleciał się, bardzo dobrze latał. Także pokrótce pokazałem. Mam jeszcze inne te gołębie, ale to jest za dużo by było łapania, pokazywania. Dlatego powiem troszkę o swoim prowadzeniu gołębi. O gołębie powiem szczerze, trzeba solidnie dbać o to, żeby te gołębie były dobrze spierzone. A taka rzecz jak prowadzenie higieny u gołębi, nie sprzątam za często, ale w miarę trzeba to utrzymywać. W dodatku, co bym polecił każdemu młodemu hodowcy, że mycie pojników stosuje do mycia pojników ocet 10% daje litr octu na 5 litrów wody ciepłej w zimie, bo to zimową porą też robię. Myję te pojniki i nie zwracam na to uwagę. Co tydzień muszą być myte w tym occie z tą wodą. Używam takich rzeczy jak propolis, który jest tu w takiej ciemnej butelce. Stosuję go na karmę. Minimum raz w tygodniu, 2 razy w przypierzeniu. I też używam dużo takiego zestawu jarzyn. Sam sobie to osobiście robię. Nie będę się teraz wypowiadał, co tu w tym jest, bo to jeden powie, że to jest takie, drugie takie. Jak będzie ktoś zainteresowany, to wtedy mogę komuś coś powiedzieć. W każdym bądź razie nie mam z tym żadnego problemu przetrzymywaniem. Może to być i nawet pół roku, nie zmienia koloru. Uważam, że to jest bardzo dobre. Trzeba się tylko poświęcić i zrobić i dawać to przy pierzeniu minimum 2 razy w tygodniu. A najlepiej dawać jest przez cały rok. Ze względu na to, że jeżeli się dba o te gołębie, to lepiej jest zapobiegać, jak chodzić i po weterynarzach potem się prosić, żeby coś pomogli. Bo to nie jest tak do końca, że oni mają złote środki na to wszystko. Gołębie trzeba mocno selekcjonować, te zdrowe zostawiać i po prostu nie litować się, a te słabsze muszą odejść. Ze względu na to, że dzisiaj koszt utrzymania hodowli jest bardzo duży. Niektórzy są niecierpliwi. Wydaje się im, że to bardzo szybko dochodzą do jakichś wielkich wyników, a dzisiaj się nie jest to takie proste, bo dzisiaj większość ludzi ma dobre gołębie, wiedzę mają ku temu warunki. No i trzeba dużo pracować, żeby cokolwiek osiągnąć. Taki hodowca jak ja, w wieku już te 70 przeszło lat, to ja tam na wiele nie liczę, ale bawić się z tym trzeba do końca. Żeby się cieszyć każdym dniem, jak to mówią, bo życie ucieka jak dzień dzisiejszy, jak to mówią. Jest. I ze względu na to, to jest bardzo dobre hobby i no, że trzeba się mocno temu poświęcić. Żeby coś osiągnąć, trzeba po prostu robić z tymi gołębiami tak,
serce wkładać w nich, a one się, jakby powiedzieć, odwdzięczą potem na sezonie lotowym. Na obecną chwilę mam nadzieję, że wszystko jest w miarę dobrze i czekać tylko nowego roku, żeby my znów mogli połączyć gołębie i żywić nadzieję, że będzie lepszy, udany sezon w następnym roku. Chciałem serdecznie podziękować kolegom i koleżankom za uwagę i mam nadzieję, że tyle mogłem pokazać, bo to za dużo by było łapać tych gołębi i znosić. Uważam, że nie będzie tak najgorzej z tym wszystkim. Jak można powiedzieć, żeby się nie zmęczyć przy noszeniu po tych schodach, bo każdego by to znudziło też, jakby było masa tych gołębi pokazywana. Uważam, że tyle mogłem, pokazałem. Nie są takie jakieś wybitne te gołębie, ale też coś tam zaczynają sobą reprezentować. Chciałem jeszcze powiedzieć i przeprosić wszystkich zainteresowanych filmem, że tak długo nie nagrywałem ze względu na to, że nie zawsze jest człowiek w takiej dyspozycji zdrowotnej dobrze, ale ogólnie na razie jest w miarę, jakby powiedzieć, ku temu była okazja, żeby ten film zrobić teraz, bo dzwonią koledzy, proszą, żeby to, ale to nie jest takie proste zorganizować to wszystko, żeby coś z tego było, no to trzeba się temu poświęcić. Serdecznie dziękuję za uwagę i pozdrawiam wszystkich hodowców w całym kraju.